Odcinek dedykuję pamięci wszystkich więźniów obozów koncentracyjnych biorących udział w budowie rakiet V2 w Peenemünde oraz Nordhausen. Werner von Braun urodził się 23 marca 1912 roku w miasteczku Wilsitz, które po I wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego weszło w skład państwa polskiego jako Wyżysk. Werner pochodził ze starej arystokratycznej rodziny. Ojciec baron Magnus von Braun piastował urząd landrata poznańskiej prowincji, a matka Emma von Quistrop w swoim drzewie genealogicznym miała króla Anglii Edwarda III i króla Francji Filipa III. Werner miał również dwóch braci, starszego Zygmunda, który po II wojnie światowej był niemieckim dyplomatą, i młodszego Magnusa, inżyniera chemicznego, który pomagał bratu w konstruowaniu rakiet. O nim usłyszymy jeszcze kilkakrotnie w przyszłości. Po I wojnie światowej, kiedy to Poznań przeszedł w polskie ręce, von Braunowie przenieśli się najpierw na Śląsk do swoich innych włości, a później do Berlina, gdzie zaproponowano baronowi stanowisko ministra rolnictwa w rządzie Hindenburga. Jak przystało na swoje szlacheckie pochodzenie, otrzymał staranne wykształcenie, choć fizyka i matematyka nie szły mu za dobrze. Pobierał także lekcje gry na wiolonczeli i fortepianie u kompozytora i teoretyka muzyki Paula Hindemitha. Po konfirmacji, to znaczy bierzmowaniu w kościele luterańskim, dostaje od mamy teleskop i tak zaczyna się jego przygoda z kosmosem. Co prawda zaczęło się od astronomii, ale dosyć szybko w jego ręce wpada niewielka książeczka Hermana Oberta pod tytułem Rakietą w przestrzeń planetarną. Niestety, ku wielkiemu rozczarowaniu, pełno w niej było praw fizycznych i równań matematycznych. Wiedział, że jeśli chce zajmować się tą dziedziną i wysłać rakietę na Księżyc, jak Juliusz Verne w swojej książce Z Ziemi na Księżyc, będzie musiał wziąć byka za rogi. Czy inspiracją Wernera były tylko książki? Oczywiście nie. Jego wyobraźnię rozpalały do żywego pokazy pierwszego samochodu o napędzie rakietowym spod znaku Opel. Testy nowego cudu lokomocji odbywały się na torze wyścigowym AWUS Speedway pod Berlinem, ściągając tłumy ciekawskich, w tym i młodego von Brauna. Prezentacji pojazdu dokonał sam Fritz von Opel. Temat ten jest na tyle ciekawy, że planuję poświęcić mu osobny odcinek. Wróćmy jednak do naszego bohatera. Oszołomiony pokazami Werner postanawia sam skonstruować własny samochód rakietowy. Oczywiście jego konstrukcja w niczym nie przypominała Opel Raka. Był to zwykły zabawkowy wózek z doczepionymi do niego rakietami na proch czarny, które nie trudno było wówczas dostać. Służyły przede wszystkim do przerzucania lin cumowniczych na pokład statku. Zabawy von Brauna, które urządzał w pobliżu parku Tiergarten, omal nie skończyły się katastrofą. Rozpędzonym wózkiem gnał przez zatłoczoną ulicę Berlina, co zwróciło uwagę stojącego na skrzyżowaniu policjanta. Przygoda skończyła się wizytą na komendzie i obietnicą ojcu, że sytuacja więcej się nie powtórzy. W 1928 roku podejmuje naukę w Hermann Litz School Spiekeroog, jak również zostaje członkiem wrocławskiego Towarzystwa Podróży Kosmicznych Verein für Raumschifffahrt. To właśnie tam pozna swoich przyszłych współpracowników, Rudolfa Nebela czy Hermana Oberta. Razem będą pracować nad rakietami, które przejdą do historii jako niechlubna broń odwetowa V2. Póki co wraz z członkami towarzystwa eksperymentuje z rakietami na paliwo ciekłe na podberlińskim poligonie rakietowym w Reinickendorf. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Robertowi Goddard udało się wystrzelić taką rakietę z sukcesem 2 lata wcześniej. Po ukończeniu szkoły w 1930 roku odbył staż w fabryce lokomotyw Borsing, która była największym w Europie i drugim na świecie dostawcą lokomotyw parowych. Dostaje się również na berlińską Technische Hochschule. Rok później uczy się latać na szybowcu.
Studia kończy z dyplomem inżyniera mechanika w 1932 roku. Wcześniejsze doświadczenia z rakietami skłoniły von Brauna do podjęcia studiów doktoranckich na Uniwersytecie Friedricha Wilhelma w Berlinie. Uważał, że dalsze jego prace nad rakietami będą wymagały większej wiedzy z fizyki i chemii. Już podczas studiów zrozumiał, że prawdziwy rozwój technik rakietowych może się odbyć wyłącznie we współpracy z wojskiem. Po demonstracji rakiet eksperymentalnych na Raketenflugplatz von Braun dostaje od pułkownika Beckera propozycję pracy w Wojskowym Biurze Badań nad Bronią. Nie bez znaczenia miała tutaj również znajomość pułkownika z ojcem von Braun. Werner przyjął ofertę i pod kierownictwem kapitana Waltera Tonbergera miał prowadzić badania nad silnikiem rakietowym. Wyniki tych prac umieścił później w swojej pracy doktorskiej, którą utajniono. Decyzja współpracy z wojskiem poróżniła go z Rudolfem Nebelem i ich drogi się rozeszły. Od tej pory Werner von Braun będzie eksperymentował na wojskowym poligonie doświadczalnym w Kummersdorf pod Berlinem. Doktorat broni w 1934 roku rozprawą konstrukcyjny, teoretyczny i eksperymentalny wkład w problem rakiet na paliwo ciekłe. Zawierała ona szczegółowy opis budowy i działania rakiety Agregat 2, poprzedniczki Agregat 4, znanej jako V2. Praca ta została odtajniona dopiero ćwierć wieku później. 30 stycznia 1933 roku kanclerzem Niemiec zostaje Adolf Hitler. Widząc, co się święci, ojciec Wernera, baron Magnus von Braun, minister rolnictwa, podaje się do dymisji, pakuje rzeczy i wyjeżdża do rodzinnego majątku na Śląsku. Chce zabrać ze sobą również swojego syna, ale Werner von Braun ma już inne plany na swoje życie. Jeszcze przed uzyskaniem doktoratu w 1933 roku Werner von Braun konstruuje swoją pierwszą rakietę na paliwo ciekłe o nazwie Agregat 1, w skrócie A1. Miała długość 1 metra i 40 cm, średnicę 30 cm i masę aż 150 kg. 1/3 masy przypadała na ciekły tlen i 75% roztwór spirytusu etylowego. Pomimo udanych testów silnika, jej jedyna próba 21 grudnia 1933 roku zakończyła się wybuchem. Projekt zarzucono i skupiono się na jej ulepszonej wersji A2, która stała się tematem rozprawy doktorskiej. W celu przeprowadzenia pełnych testów zbudowano jej 2 egzemplarze, Max i Moritz. Ich starty odbyły się 19 i 20 grudnia 1934 roku na wyspie Borkum na Morzu Północnym, gdzie rok wcześniej przeprowadzono testy A1. A2 miała te same wymiary, ten sam silnik zaprojektowany przez Artura Rudolfa, ale tym razem oddzielne zbiorniki z paliwem i utleniacze. W przeciwieństwie do A1 oba starty zakończyły się sukcesem. Sukces startów rakiet A2 otworzył drogę do projektowania jeszcze większych rakiet. Następcą Agregata 2 miała być nowa, jeszcze potężniejsza A3 o długości 7 metrów i 62 cm oraz średnicy 75 cm. Masa startowa miała wynosić 750 kg, z czego połowę stanowiły materiały pędne. Problem jednak polegał na tym, że poligon doświadczany w Kummersdorf był zbyt mały, żeby móc przeprowadzać na nim testy tak dużej rakiety. Intensywne poszukiwania nowego miejsca zakończyły się sukcesem w 1937 roku. Wybrano niewielką wyspę nad Morzem Bałtyckim. Wyspę Uznam. Nowy poligon rakietowy miał powstać na jej zachodnim końcu, na terenie wsi Paneminde. Ta lokalizacja zapewniała odpowiednie bezpieczeństwo. Startujące rakiety miały być kierowane nad morze, gdzie spadałyby bezpiecznie do wody. Drugą zaletą była łatwość izolowania ośrodka od lądu, co umożliwiało utrzymanie prac nad rakietami w ścisłej tajemnicy. Choć budowa nowej rakiety A3 była znacznie trudniejsza, to już pod koniec 1938 roku
była gotowa. Niestety, każdy z 4 startów przeprowadzonych w grudniu nie zakończył się sukcesem. Projekt został porzucony, a prace nad docelową rakietą A4 odłożone. Zaczęto pracować nad ulepszoną wersją A3, która zyskała kodową nazwę A5. Jedynym elementem wziętym z poprzedniego modelu był silnik rakietowy. Wszystkie pozostałe elementy miały powstać od nowa. Rakieta A3 była również pierwszą rakietą zbudowaną w Peenemünde. Powróćmy jednak do Wernera von Brauna. Jego pierwsza styczność z formacją SS miała miejsce już w listopadzie 1933 roku, kiedy to wstąpił do szkoły jazdy konnej SS. W tym samym roku otrzymał również licencję pilota na małe samoloty jednosilnikowe. Był entuzjastą latania. Na początku maja 1936 roku wstąpił do Luftwaffe i odbył 3-miesięczny kurs pilotów, który umożliwił mu już latanie samolotami wojskowymi. Mógł więc usiąść za sterami Messerschmitta czy Junkersa. Kiedy zakończyły się pierwsze etapy prac w nowym ośrodku doświadczalnym w Peenemünde, Wernera von Brauna mianowano oficjalnie dyrektorem technicznym Wojskowego Ośrodka Doświadczalnego. 23 marca 1939 roku poligon doświadczalny w Kummersdorf. Wszystkie prace co prawda przeniesiono już do Peenemünde, ale badania nad techniką rakietową wzbudziły zainteresowanie samego Adolfa Hitlera. W ten właśnie pochmurny dzień miała się odbyć w obecności Führera prezentacja najnowszych dokonań zespołu z Peenemünde. Na stanowisku testowym zebrała się wojskowa elita. Generał Karl Becker, szef uzbrojenia i feldmarszałek Walter von Brauchitsch, szef sztabu sił lądowych. Na kilku stanowiskach zostały umieszczone silniki rakietowe oraz makieta rakiety A3 i A5. Rozdano wszystkim zatyczki do uszu i odpalono silniki. Na koniec prezentacji pułkownik Dornberger nakreślił plany stworzenia jeszcze potężniejszej rakiety, którą można by było już wykorzystać jako broń. Miała nią być rakieta A4. Przez cały pokaz Hitler milczał i wydawał się być zadumany. Na sam koniec podszedł do Dornbergera i krótko stwierdził: Es war doch gewaltig. To było niesamowite.